Cześć, w tym filmie przybliżę Wam troszkę roślinę, którą wszyscy znają, a niekoniecznie może wiedzą, że można ją do czegoś korzystnego wykorzystać lub nawet w kuchni. No to zapraszam do oglądania. Pierwsze i co jest najważniejsze, ten film to nie jest żadna porada medyczna, nic do nikogo do niczego nie namawiam. Wszystko robię na własną odpowiedzialność, jak ze wszystkim tutaj na kanale. Zacznijmy może od tego, co takiego do zaoferowania ma nam bratek. Przede wszystkim jest to ładna roślina ozdobna, miododajna, przede wszystkim bezpieczna i jadalna, ale nie jest jakoś wyjątkowo pyszna, ale taka zwykła zieleninka do jedzenia. Więc tak, jeżeli chodzi o jakieś witaminy, które posiada bratek, to jest to witamina C, prowitamina A, witamina E. Wiadomo, tych witamin jest mniej niż w owocach, ale zawsze coś. Dodatkowo zawiera bratek flawonoidy, one są silnymi antyoksydantami. One odpowiadają za działanie przeciwzapalne. Saponiny, one pomagają przy kaszlu, wykrztuśne, takie mają wykrztuśne działanie. Śluzy też roślinne łagodzą podrażnienie, np. gardła, skóry i minerały. Tak. A jeżeli chodzi o takie już konkretniejsze właściwości, nie ma ich wiele, jeżeli chodzi o bratka, ale najważniejsze to jest tak, jeżeli chodzi o skórę, to mają działanie przeciwzapalne, pomagają przy stanach zapalnych skóry i gardła, przy trądziku pomagają, oczyszczające, wspierają organizm w usuwaniu toksyn. Jak dużo ziół, oczywiście działanie moczopędne, mogą wspierać pracę nerek i układu moczowego. Oczywiście wykrztuśne, stosowanie przy kaszlu i infekcjach dróg oddechowych. Wspomagają oczywiście cerę, co już wspominałem o trądziku. Tradycyjnie używane przy trądziku i problemach skórnych. Tak. Ja robię z moich niektórych ziół toniki, czy tam herbaty. No z herbatę też można wykorzystać jako tonik. Robicie sobie troszkę herbaty, potem użyjecie jej do twarzy, a resztę można na spokojnie wypić. Ja go zaparzam jako takie najzwyklejszą herbatę po prostu. Tutaj go sobie troszeczkę pozbieram. Do wykorzystania są listki, kwiaty, korzenie, z tego co wiem to nie. Całego go nie oskubię. Ma jeszcze dużo pączków, więc kolejne kwiaty się pojawią. Ja swoje bratki uprawiam na balkonie, więc tak czy siak i takie opłukuję w wodzie. Później wykładam na ręcznik papierowy i dopiero wykładam do suszenia. Oczywiście według mnie najlepsze są zioła świeże. No tak jakoś tak po prostu myślę, że najlepsze są świeże. I zresztą najbardziej atrakcyjne wizualnie. Jeżeli chodzi o moje bratki, ja je uprawiam na balkonie. Mój balkon mam normalnie w bloku, mam mieszkanie w bloku. Na szczęście mieszkam na bocznej uliczce. Niedaleko w sumie od tej głównej ulicy. Też nie mieszkam na parterze, tylko troszeczkę wyżej, więc ja się nie boję, że tych zanieczyszczeń jest jakaś większa ilość. Jakichś pyłów i tak dalej. Dlatego nie boję się tutaj uprawiać, zresztą i tak to wszystko opłukuje. Zresztą na tej mojej głównej ulicy i tak nie ma dużego ruchu, korków żadnych nie ma, więc myślę, że nie mam specjalnie z czego bać. Tutaj te bratki lekko opłukuję. Nie jakoś specjalnie z tych różnych robaczków, czy z czegoś, czy z tych po prostu zanieczyszczeń z powietrza, czy z tego, co na nie po prostu osiadło. Tutaj już mam porcję taką niewielką przed kilku dni. Bardzo mocno się skurczyło, jak widzicie. Mam też tutaj niezapominajkę. Niezapominajka nie ma jakiegoś specjalnego według mnie działania. Jest taka delikatna. Tutaj wszystkie inne moje słoiczki. Oczywiście ja je zamknę razem z tymi niezapominajkami w szczelnym słoiczku. Tam jest jeszcze pochłaniacz wilgoci, żeby to wszystko było szczelnie zamknięte. Też sobie niektóre zioła kapsułkuję. Takie suplementy diety sobie robię. Takie kapsułki możecie sobie na spokojnie kupić na Allegro. Żelatynowe czy z celulozy. I każde zioło możecie zakapsułkować, to naprawdę długo nie trwa. No chyba, że chcecie zrobić na przykład taką naprawdę solidną, dużą porcję. I taką tabletkę sobie łykam codziennie. Ja sobie wyliczyłem 20 kapsułek.
Jak je wszystkie spożyję, to sobie robię przerwę tydzień, dwa i sobie robię jakąś inną porcję z czymś innym. Aha, a co do nie zapominajcie, ona ma chyba lekko uspokajające działanie, ale na spokojnie jest bardzo delikatna, więc